O tym, czy warto kupować mieszkanie w Wielkiej Płycie, na przykład pod wynajem, czy w ogóle warto mieszkać w Wielkiej Płycie, czy się pozbyć tego jak najprędzej, z Hanną Milewską-Wilk z Instytutu Badań Rozwoju Miast i Regionów. Witam Cię serdecznie i też od razu chcę powiedzieć o takiej jednej rzeczy, ale właściwie dwóch. Po pierwsze, my będziemy mówili o rzeczach średnich, więc nie dziwcie się, że ktoś ma lepiej lub gorzej od tego, co my mówimy. A po drugie, to chciałbym, żebyśmy też rozważyli taki pogląd, że kupienie mieszkania nowego jest 1000 razy lepsze niż w Wielkiej Płycie, bo potem je sprzedam drogo. No i też taki przykład z życia. Warszawa, ulica taka wzorcowa, po jednej stronie bloki z Wielkiej Płyty, po drugiej bloki deweloperskie, 4-5-letnie, różnica w cenie metra, gdybyś chciał to kupić, to 4-5 tysięcy złotych lub 3 tysiące, zależy od fantazji sprzedających, a różnica w czynszu tak znikoma, że w praktyce, żeby odrobić tę różnicę w cenie, to musielibyście wynajmować to mieszkanie 40 do 50 lat. No tutaj tak, może już przeskoczmy dyskusję, co to jest wielka płyta dokładnie, a co nie jest wielką płytą, bo te technologie po drodze też się różniły trochę między sobą. Natomiast przyjmujemy przeważnie, że rynek wtórny jest tańszy od deweloperskiego, że te mieszkania, które używane były, no to tutaj uznaje się, że powinny być tańsze. Ale to też bardzo zależy, no bo jak to na rynku nieruchomości lokalizacja. Patrząc na to, gdzie są w tej chwili mieszkania z wielkiej płyty, to są po prostu w tej chwili części miasta. To były projektowane w całości osiedla, które teraz mają zieleń, mają usługi. Rzeczywiście jedyne, czego do końca nie mają, ale tutaj było to uzupełniane, no to sensowne parkingi i miejsca po prostu na samochody. Ale poza tym no to jest po prostu część miasta i te przestrzenie między budynkami były większe, więc komunikacja miejska już jest obok, to wszystko jest jakby jasne, jak to funkcjonuje. No przy deweloperskich mieszkaniach, ja tu się śmieję, że patrząc na to, jak kiedyś narzekaliśmy bardzo na spółdzielnie, które wówczas budowały mieszkania, to teraz deweloperzy przejęli tą taką rolę głównego, że tak powiem, chłopca do bicia i to deweloperzy robią źle, ale no, widzimy, jak to funkcjonuje. A tak naprawdę, jeżeli kupujemy pod wynajem, to liczy się po prostu funkcjonalność, to, że mam blisko, że jest po prostu normalnie ciepło, że drzwi się normalnie zamykają do klatki schodowej, że sąsiedzi może są, ale niekoniecznie dokładnie wszystko słychać, co się u nich dzieje. I powiedziałeś bardzo ważną rzecz. Proszę zwrócić uwagę na to. Najemca nie jest tak bardzo wybredny w stosunku do oceny, jak ten budynek wygląda. Najemca chce mieszkać w czystym, w spokojnym i w dobrze takim obsłużonym, czyli ze sklepami, skomunikowanym miejscu po prostu i bloku. I on to wszystko dostaje. I teraz najemca nie zapłaci ci więcej za to, że dasz mu mieszkanie w nowym bloku, mniejsze o 30%, no jaki to jest interes, powiedzmy sobie od razu, i ewentualnie z miejscem parkingowym na dole, za które też każesz najemcy zapłacić, a on w tej Wielkiej Płycie będzie miał po prostu miejsce do parkowania pod budynkiem, czasami zresztą strzeżone, nie zawsze, ale czasami strzeżone, no, na świeżym powietrzu. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że Wielka Płyta jest idealna, ale też należy się zastanowić nad drugim takim elementem, to taka plotka, że ta Wielka Płyta wkrótce się rozpadnie i że jest też dramatycznie zimna, że koszty mieszkania w takich budynkach są ogromne. Jak to wygląda naprawdę? No to badania były robione, bo tak, rzeczywiście wielka płyta, jak była projektowana i robiona, była obliczona na 50 lat, zgadza się. Natomiast zanim ten okres upłynął, tak naprawdę głównymi takimi podmiotami zarządzającymi tą wielką płytą są spółdzielnie mieszkaniowe. I to było duże przedsięwzięcie budowlane właśnie w latach 70. i w momencie, kiedy te budynki tam miały około 30 paru lat, rzeczywiście znów spółdzielnie mieszkaniowe, ale nie tylko, również politechniki, projektanci tych budynków zaczęli o tym myśleć i były robione naprawdę ekspertyzy porządne, co się tam może stać, jak zadbać o tą wielką płytę i co zrobić i czy ona postoi więcej niż 50 lat, czy rzeczywiście trzeba będzie burzyć i budować od nowa. No plus jest taki, że stwierdzono, że tak, no
Powiedzmy, że jakość nie należała do absolutnie najwyższych, ale to do dzisiaj narzekamy na budownictwo. Po drugie, okazało się, że jednak jeżeli budynek w ogóle był zadbany w jakikolwiek sposób, czyli no, jak były jakieś zalania, no to ktoś tam likwidował te zalania i starał się osuszyć budynek, że okna były wymieniane, bo były wymieniane, że te budynki jakoś tam były ocieplane, żeby cały czas się nie niszczyły bardziej, były. Więc przy takim podstawowym zakresie dbania to te budynki będą stały zdecydowanie powyżej 50 lat, a jeśli dodatkowo są dokładnie ocieplone, no to tak naprawdę stwierdzono, że właściwie no, to nie ma podstaw, żeby powiedzieć, że one mają jakiś określony czas przydatności do użytkowania i się nam nie złożą. Krótko mówiąc, też oznacza to, że trwałość tych budynków nie powinna być dla nas w tej chwili takim najważniejszym przedmiotem troski. Koszty utrzymania, paradoksalnie powiem szczerze, liczne programy pomocowe, bo nie tylko na ocieplenie, nie tylko na wymianę okien, ale węzłów, tych kotłowni, zależy jaki tam jest system ogrzewania, wind, oświetlenia, to czasami są nowocześniejsze niż w budynkach deweloperskich budowanych 10 lat temu, bo po prostu te instalacje na przykład zostały zrobione w zeszłym roku. Uruchamiają się lampy tylko wtedy, kiedy ktoś chodzi, czujniki działają i w ogóle to działa i same te w ogóle oświetlenie lampy są nowocześniejsze, bo technika poszła do przodu. Z tego powodu, czy w takim razie, jeżeli bym kupował mieszkanie na wynajem, albo kupował dla siebie do mieszkania, to mam się bać tej wielkiej płyty straszliwie, czy też, no właśnie, jaka jest twoja opinia? No tutaj dużą rolę rzeczywiście mają zarządcy, czyli czy to jest spółdzielnia, czy to jest wspólnota, czy tam jest fundusz remontowy, bo ja jednak mówię, że jest tutaj tak, wszyscy wiemy, że ziarnko do ziarnka i magia takiego składanego nawet po złoty 50 z metra funduszu remontowego jednak jest, te pieniądze są i można je do czegoś wykorzystać. Spółdzielnie mieszkaniowe muszą mieć wyodrębniony fundusz remontowy i to dla każdego budynku osobno. Więc tutaj tak naprawdę zawsze się okazuje, że można by było coś ulepszyć. Z większą skalą może być problem, ale przeważnie naprawdę te budynki są ocieplane. Jeżeli bierzecie pod uwagę kupno, to czego nie widać, najlepiej byłoby sprawdzić to, czego właśnie nie widać, czyli przeważnie wymienione były rury doprowadzające wodę do mieszkania, natomiast w części budynków nie są wymienione rury kanalizacyjne, aczkolwiek to też spółdzielnie, wspólnoty robią. Tylko że tutaj no, opór jest większy, bo jeżeli mieszkańcy sobie pięknie zrobili łazienki, no to nagle wykucie tak pasa płytek w łazience się okazuje, że nie dla wszystkich jest akceptowalne. No i jeżeli mamy stare 40-letnie piony kanalizacyjne, no to one mogą już nie być do końca szczelne. Trzeba się Mogą, będzie ale nie liczyć. muszą. To też nie jest taka najbardziej psująca się z instalacji. Z instalacjami w budynkach z wielkiej płyty jest często ten problem właśnie, o którym powiedziałaś, że one idą w tych pionach przez środek mieszkań. Czasami jest trudność w instalowaniu jakichś liczników indywidualnych. No, tak to wygląda, ale z drugiej strony w tych nowoczesnych budynkach, gdzie masz instalacje poprowadzone na zewnątrz mieszkania, a potem pod podłogą jakieś rury biegnące, to no, też nie zakładajmy, że one będą 1000 lat istniały, te rury, to tak. I teraz chciałbym, żebyśmy jeszcze wrócili na chwilę do tego, co powiedziałem na początku, tak szybko. Do tego, że jeżeli zastanawiasz się nad tym wynajmem mieszkania, kupieniem pod wynajem i zarabianiem na tym mieszkaniu, no to musisz uwzględnić te czynniki różne, właśnie ile zarobisz, że nie będziesz miał cały czas dochodu, że musisz remontować co jakiś czas mieszkanie i co sądzisz o tej złudzie właśnie upartym doliczaniu, dobrze, kupiłem u dewelopera dzisiaj za X, to potem sprzedam za 10 lat za 2x to mieszkanie i na tym jeszcze zarobię, a na wielkiej płycie tylko stracę. Przecież to jest w ogóle kompletna bzdura. No to tak jest jak z samochodem z salonu, tak? No jest nowe tylko w momencie, kiedy kupujemy. A jeżeli ktoś już od nas będzie chciał kupić, to dla niego to będzie stare. No dokładnie, ale też właśnie i słuchajcie, nie popełniajcie tego błędu, że jeżeli w coś inwestujecie, to liczycie sobie, za ile ja coś sprzedam później.
bo nikt z nas nie wie, za ile sprzedamy później. Nie wiemy, w którą stronę będzie szedł rynek. On przez ileś lat idzie ostatnio w Polsce w górę. Może potem spaść. Jak doliczycie tą inflację, to się okaże, że on tak za bardzo w górę gwałtownie to nie idzie. Idzie owszem, ale też bez przesady. A właśnie, musicie pamiętać, że jak widzicie takie też publikacje cen średnich na przykład mieszkań, to w tych cenach średnich, nawet na rynku wtórnym, jest spory udział mieszkań nowych właśnie, czy nowo oddanych, czy nowo wyremontowanych, a wasze mieszkanie za 10 czy za 20 lat, powiesz, już będzie miało stare kafelki, stare wanny, to jest, nie będzie w kategorii nowe, nawet budynek może nie być w kategorii nowe, prawda? Dla GUS-u generalnie, jeżeli korzystacie z danych GUS-u dotyczących rynku pierwotnego i wtórnego, rynek pierwotny dla GUS-u jest wtedy, kiedy sprzedaje firma. Jakakolwiek działalność gospodarcza, firma i tak dalej. Jeżeli sprzedaje osoba prywatna, to dla GUS-u jest rynek wtórny. Ale też jeżeli kupujecie inwestycyjnie, to ja zawsze mówię, a skąd wiecie, jak wyliczyć rentowność, jeżeli tak naprawdę nie wiadomo, jakie będą opłaty za to mieszkanie. Jeżeli kupujemy mieszkanie używane, istniejące, które stoi już co najmniej 4-5 lat, to wiemy, jakie są mniej więcej roczne koszty użytkowania. Jeżeli kupujemy mieszkanie świeżutkie od dewelopera, to możemy się tylko zastanawiać, jakiego on da zarządcę i ile będzie kosztowało użytkowanie tego budynku i tak naprawdę pierwsze 2 lata też nie są jeszcze wyznacznikiem, co będzie dalej, no bo budynek pracuje, tak, czasami zmiana tam zamówionych różnych mocy cieplnych i inne takie ogólne opłaty, o których się nie myśli, użytkując tylko i wyłącznie mieszkanie, sprawiają, że tam są dziwne rzeczy się dzieją, tak bym powiedziała czasami. Więc tutaj pod inwestycje istniejące mieszkanie, które już możemy od razu wykorzystywać i wiemy, jakie są koszty jego użytkowania, moim zdaniem jest bardziej przewidywalne niż całkowicie nowe. No właśnie koszty użytkowania i tutaj do tego chciałbym nawiązać, bo jest rozważana tak zwana dyrektywa EPBD, ona w zasadzie już zaraz będzie, liczne protesty w ogóle dotyczące Zielonego Ładu rolników też się troszeczkę wiążą z tym, bo to jest wszystko jeden temat, jak gdyby ogólnie patrząc na to. Rzeczywiście jest dużo zachęt do tego, żeby ocieplać, termomodernizować i to było robione no już od kilkudziesięciu również lat, bo to lata 90. były te pierwsze termomodernizacje, jeżeli część z Państwa oglądających i słuchających może pamięta, pierwsze to były szczyty w blokach, gdzie była taka blacha falista kładziona, tak, była tam albo styropian, albo wełna mineralna i na to blacha falista. Potem się okazało, że no tak, właściwie zbiera nam się znowu fundusz remontowy, no to robimy ciepło, ocieplamy całe bloki, no i weszła nam pasteloza na pełnej, czyli były te piękne, takie kolorowe, ale to był, słuchajcie, styropian wtedy był kładziony 6 albo 8 tak zwana, no więc teraz już jest druga albo nawet trzecia fala ocieplania budynków wszelkich takich dużych, no bo blok jest prosto ocieplić, to jest stosunkowo tanie, więc przy okazji również robi się, balkony mają swoje lata, więc robi się dokładną izolację, tak, izolację balkonów, żeby były też wyższe barierki, bo po drodze wymieniliśmy nawet barierki na balkonach, bo nam się przepisy zmieniły na wyższe. To prawda. Więc to było w tej chwili, jak ja się śmieję, to jest co najmniej taka właśnie druga fala takiej ogólnej termomodernizacji, czyli albo spółdzielnie, uwaga, ze względu na koszty utylizacji do tej 6 często dokładają co najmniej 10, żeby było 16-18 cm styropianu. Okna, to ja się śmieję, że czasami jak pytam ludzi, którzy mieszkają około 30-40 lat w jednym budynku, to jak ja zadaję pytanie, ile razy wymieniane były okna w Twoim mieszkaniu, no to ludzie się poważnie zastanawiają i mówią, no co najmniej 2. Więc tutaj wymieniamy nie tylko sami, pierwsze wymiany okien były w ogóle z funduszy tych właśnie remontowych takich, to spółdzielnie dofinansowywały też, jak się chciało mieć lepsze, to tylko się dopłacało. Więc bardzo dużo się zmienia i to, co jeszcze, o czym nie myślano w ogóle, nawet projektując te budynki, bloki są po prostu fajnymi kostkami, które mają stosunkowo małe części wspólne, łatwo jest je ogrzać, małe straty ciepła, jeżeli się to ociepli.
Więc ja się śmieję, że nowe programy takie, które tam z unijnych właśnie pieniędzy dofinansowanie jest, nagle się okazuje, że spółdzielnie są w gorszej sytuacji, żeby się ubiegać o te dofinansowania, no bo tam trzeba uzyskać 30% oszczędności, jak się zmodernizuje, a spółdzielnia, która ma blok już ocieplony 12, chciałaby zmienić na grubsze, no ale 30% to na tym etapie się nie osiągnie. Jakby się miało goły blok, i takie są jeszcze w Polsce, zgadza się, no to jak się takie ma niemodernizowane, no to tak szansa na 30% oszczędności na kosztach energii cieplnej jest jak najbardziej do osiągnięcia i myślę, że po prostu to się będzie za chwileczkę działo, ale jeżeli ktokolwiek robił coś, to niestety 30% jest nie do uzyskania. No i teraz ta fotowoltaika nam wchodzi od kilku ładnych lat. No pierwsze takie były głośne, jeżeli chcecie sobie Państwo poszukać, to Wrocław Południe, spółdzielnia mieszkaniowa, duża, duże zasoby, dużo dachów i oni rzeczywiście pierwsi przetestowali dużo paneli fotowoltaicznych połączonych i to w końcu przemianowali na taką właśnie elektrownię słoneczną swoją. Działa, sensownie działa, sfinansowało, zwróciło im się wcześniej nawet niż planowali, z prostego powodu ceny energii elektrycznej zaczęły rosnąć. To jest problem, na który chciałem Ci zwrócić uwagę, bo ceny energii elektrycznej u nas w Europie, o tak powiedziałbym raczej, są mocno sztuczne, mocno sztuczne. Tak naprawdę premiuje się lub karze jakimiś opłatami jedne źródła energii, inne się karze, chociaż te może one byłyby tańsze i tak naprawdę też nie wiemy, w którą stronę ta polityka pójdzie, bo w związku z tym trudno jest liczyć i zastanawiać się nad przyszłością i efektywnością energetyczną danego budynku, danego przedsięwzięcia. Dodam jeszcze, że taką wadą wielu budynków z wielkiej płyty było to, że one zawsze miały takie półpiętro, na które trzeba było wejść, po schodkach się wspiąć, zwłaszcza jak ktoś był na wózku inwalidzkim albo z małym dzieckiem, zjechać z tym wózkiem, dziecko spadało, wszystko się działo, jeszcze psy szarpały, jedna tragedia, po to, żeby dojść do windy. Dzisiaj, słuchajcie, wiele budynków jest remontowanych w ten sposób, że ta winda ma wejście z drugiej strony, bo czasami z tym szybem windowym sąsiaduje syp i można wejść do sypu, jak się okazuje. Wejść z sypem do windy. Takie cuda i rozwiązania teraz są. No bo sypy likwidujemy ze względu na sortowanie śmieci. Powinny być już, że tak powiem, śmieci. Nie da się wszystkiego wrzucić do jednego sypu, więc musimy mieć na zewnątrz. A rzeczywiście tak, to jest takie przeprojektowywanie, żeby to było bardziej dostępne, istniejące windy właśnie, które tam, no może też część z mieszkańców sobie nie zdawać sprawy, że tak naprawdę samo wnętrze, kabina, tak, cała elektronika windy jest mniej więcej co 10-15 lat wymieniana. Przecież no, nie wiem, czy ktoś z Państwa jeszcze ma w ogóle, ja się śmieję, że został mi gdzieś na pamiątkę, klucz do windy. Kiedyś windę otwierało się własnym kluczem. Ale tak przebudowywanie, żeby one się nie zatrzymywały na półpiętrze, tylko żeby właśnie były do drzwi, likwidowanie barier, wstawianie całych pionów przeciwpożarowych, suchych pionów dostawiane było w blokach. No i jeżeli najłatwiej zauważyć jest to, jeżeli Państwo gdzieś mieszkali bądź widywali osiedle z wielkiej płyty, to tak naprawdę zrobienie dróg pożarowych, które jednak wymagało wycięcia części drzew. Bardziej zadbane zasoby mają wymienione po prostu elektrykę na taką, że jesteśmy w stanie wymienić sobie kuchenkę gazową wewnątrz tego bloku na elektryczną i wszystko jest tak, tylko w mieszkaniu trzeba potem pociągnąć odpowiednie kable. Także... Ale nie chciałbym, żebyśmy wyszli na takich, którzy są fanami wielkiej płyty i którzy wam mówią, żebyście nie kupowali mieszkań w nowych budynkach czy w innych zasobach niż wielka płyta, bo to chyba też nie jest prawda, ale chyba ogólny wniosek jest taki, że plotki o śmierci wielkiej płyty są daleko przedwczesne. Tak, tylko jedna moja uwaga, trzeba wiedzieć, jak remontować wielką płytę w środku, już jak mamy mieszkanie, bo... Zaznaczyłaś to na wstępie troszeczkę, ale warto pamiętać, że były różne okresy budownictwa z wielkiej płyty i ta wielka płyta była nie tylko w latach, ona dominowała w latach 70., można powiedzieć, tego budownictwa, to było takie wielkie gierkowskie przyspieszenie budowlane, ale była też później. I zmieniały się zarówno same wielkości, bo normy się zmieniały z wielkości mieszkań,
ale też na przykład wykonywanie ścian działowych było z innych materiałów. Potem już też był taki okres, kiedy w ogóle w zasadzie wielka płyta to stanowiła ten szkielet wbrew pozorom wewnętrzny, bo były ściany rozstawione te moduły płyt nośnych co ileś tam metrów i one podtrzymywały konstrukcję, a ściany zewnętrzne były wykonywane z różnych materiałów, z Siporexu, z jakichś różnych bloczków, w różny sposób robione, trochę podobnie jak dziś w budownictwie deweloperskim zresztą, tak naprawdę. No i wadą tej wielkiej płyty na pewno jest to, że powiedziałeś o tym remoncie wnętrznym. Tak, no nie wszystko można sobie wyburzyć i nie można tak dowolnie zmienić układu mieszkania. No, w ramach to jest taki elastyczny system budowania, gdzie w zasadzie na tej stalowej konstrukcji leżące płyty stropowe to można wywalić wszystkie ściany wewnętrzne w budynku. Ostrożnie zostawcie kominy wentylacyjne. Tak? Cóż, mamy w porównaniu z tymi mieszkaniami dziś budowanymi, często z tych późniejszych okresów wielkiej płyty to są mieszkania wyraźnie większe. Już niektórzy deweloperzy zapominają o tym, żeby WC był oddzielnie od łazienki, najlepiej to wepchnąć w jedno miejsce, dobrze jeszcze nie w salon, ale kuchnie to są już teraz w salonie. Tam mamy jednak oddzielną kuchnię, co dla niektórych może być wbrew pozorom istotnym zabezpieczeniem przed zapachami kapusty czy kalafiora. I te wszystkie rzeczy powodują, że ta wielka płyta nadal może być atrakcyjna, tym bardziej, że jest w dobrych lokalizacjach. W wielu miastach są to dobre lokalizacje, a tutaj to, co ja wam powiedziałem, porównanie tej właśnie lokalizacji, jednej ulicy, gdzie to osiedle deweloperskie zostało wpasowane w zasadzie w całą tą infrastrukturę osiedli z wielkich płyty, czyli z przedszkolami, ze szkołami, ze wszystkim. No dobrze, oni weszli w to z mniejszymi mieszkaniami i powiedziałem, różnica w cenie, w czynszu może się zwrócić przez 40 lat. Czy warto? Jeżeli inwestujesz, to zastanów się, czy chcesz czekać 40 lat na to, że ci się ta inwestycja w cenie zwróci, a tak naprawdę najemca często decyduje się na coś wynająć, dlatego że jest taniej o 100 zł, o 200 zł. To ma znaczenie dla najemcy, bo jaki ma najemca interes w tym, żeby się zastanawiać nad tym, z czego ten budynek jest, skoro on tam ma mieszkać tylko rok? Tak, no generalnie jeżeli najemca w tej chwili nie jest odpowiedzialny za stan mieszkania w takim sensie, że no ewentualnie pomaluje, ale no tutaj jakieś tam drobne raczej rzeczy typu wymiana żarówki może wbije jednego gwoździa, ale potem chcemy, żeby on to załatał, no to z czego są zrobione ściany nie jest dla niego istotne. Ale rzeczywiście no, umowy najmu w Polsce są raczej krótkie, mimo że umowy są na rok, 2 lata, natomiast najemcy z reguły mieszkają 3, 4, nawet 5 lat w jednym miejscu, ale to jest też tak, że z jednej strony podpisujemy, bo jest bezpieczniej dla właściciela ten rok, 2 lata, najemca ma szansę, żeby, że tak powiem, stwierdzić po roku, że nie, ci sąsiedzi w tym bloku to nie da się z nimi żyć, więc ma szansę się też przeprowadzić. Także na wynajem starsze budynki, tutaj plusem jeszcze ja się śmieję, że właśnie ja obserwuję, że w wielkiej płycie, w osiedlach z wielkiej płyty, w tych budynkach, gdzie nie ma wind, 3., 4. piętro, to w tej chwili 3-pokojowe mieszkania są na wynajem dla stosunkowo młodych ludzi, bo seniorzy nie dają rady tam wchodzić. Więc to też jest takie, ja obserwuję, są opcje dostawiania wind, tylko ja również przyznaję, że opiniowałam pewne programy dotyczące dofinansowywania wind dla takich budynków właśnie standardowych, bo tam jest dosłownie kilkanaście rodzajów projektów było, w związku z tym już są, słuchajcie, zaprojektowane, jak dostawić windy, w którym bloku, żeby ta winda dojeżdżała na ten sam poziom, co są mieszkania. To, czy mamy dostępne to mieszkanie, czy nie, zaczyna być istotne, więc o ile teraz, jak planujecie kupno, mieszkanie na wynajem na 3., 4. piętrze jeszcze będzie ok, no to może się okazać, że za 10 lat już będzie trudno. Ja zaprotestowałem wyraźnie, kręcąc głową, bo to tak naprawdę ten hasło taki niewolnik 4. piętra, takie Więźniowie znane 4. hasło piętra. więźniowie 4. piętra, nie tylko 4. zresztą, bo 3. też, to i ta wygoda, ten brak wind jest
poważnym mankamentem. I tutaj bardziej należy patrzeć na to, nie czy to jest mieszkanie blok z wielkiej płyty, tylko z dowolnej technologii wykonany. Jak jest 4-piętrowy i tam nie ma windy, bo kiedyś zakładano w naszych normach, że lokatorzy to sportowcy i musimy ćwiczyć tężyznę z zakupami, a wychodząc z psem z 4. piętra, to dopiero można szału dostać, zwłaszcza, że pies może nie lubi chodzić po schodach, to jest niezdrowe dla psów, to jest takie niewolnictwo i na to bym bardziej zwracał uwagę, a nie na to, czy to jest budynek akurat z wielkiej płyty, czy taka starsza kamienica, czy taki bardziej nobliwy, powiedzmy, porządny, ceglany budynek, jak to niektórzy kiedyś mówili, no ale cóż z tego, na 3. piętro musisz się wspiąć. Takie mieszkanie zawsze będzie tańsze i tak naprawdę nawet wśród najemców będzie miało mniejszą popularność, bo po co masz się męczyć w te słynne miejsca garażowe i ta walka o te miejsca parkingowe i te nowe przepisy, które wchodzą, ilość miejsc budowanych, czy to się w ogóle gdzieś tam przewija w badaniach waszego instytutu na temat mieszkania? To jest rzeczywiście starsze osiedla, te projektowane właśnie w latach 70., 80. jeszcze. No tam się zakładało w latach 60. to był w ogóle jeden samochód na 10 lokali. Nie było normatywów, tak jak teraz mamy właśnie wymóg, że musi być 1,5 miejsca parkingowego na każdy lokal, na każde mieszkanie, obojętnie czy to są kawalerki, czy 5-pokojowe. Tak po prostu starsze osiedla mają ten problem miejsc postojowych, miejsc parkingowych, aczkolwiek spółdzielnie, które nimi zarządzają, już od lat 90. budowały takie wielopoziomowe garaże, więc to też trochę odciążyło. Ten wymóg 1,5 miejsca parkingowego, cały czas o niego są spory pomiędzy deweloperami. Deweloperzy mówią, nie no słuchajcie, w samym centrum miasta, gdzie jest tramwaje, są autobusy, obok jest dworzec i tak dalej, to nie ma sensu tak kopać 4 piętra w dół po to, żeby nam się zmieściły samochody, bo to jest po prostu kosztowne. Z drugiej strony, jak mamy gdzieś na obrzeżach nawet miasta nowe budynki deweloperskie, to się okazuje, że rzeczywiście potrzebujemy tych miejsc parkingowych, ale gdzie ta zieleń, a teraz jeszcze od kwietnia, gdzie te place zabaw dla dzieci? W Polsce tych parkingów takich wielopiętrowych wybudowanych nie jest wiele. Na osiedlach z wielkiej płyty są duże place przeznaczone na parkingi, trzeba powiedzieć, i ludzie pilnują, żeby spółdzielnia nie sprzedała przypadkiem tego terenu pod nowy blok deweloperowi. W budynkach deweloperskich ta norma 1,5 miejsca parkingowego, powiem szczerze, że są miejsca, nawet w Warszawie, gdzie tych po prostu miejsc parkingowych jest za dużo w podziemiach budynku, gdzie one są puste, a i tak niektórzy nie chcą tam, tylko wolą parkować pod chmurką na kawałku jakiejś drogi wewnętrznej, która jest wokół tego budynku. I to jest taki problem mocno cywilizacyjny z tymi samochodami, z tą komunikacją. Ale właśnie znowu, jeżeli mówimy o tych problemach z utrzymaniem, z komunikacją, to różnie to w różnych miastach bywa, ale można powiedzieć, że to, co w Warszawie jeszcze mieszkańcy Warszawy wiedzą, 20 lat temu wydawało się, czy tam 30, peryferiami u diabła na kuliczkach, to teraz jest traktowane jako centrum. Ursynów, pierwsze budynki na Ursynowie, te alternatywy 4 to było w ogóle nie wiadomo gdzie to budowane, a teraz ile jeszcze kilometrów zabudowy ciągnie się za te osiedle. Podobnie jest z Gocławiem, podobnie jest z innymi takimi lokalizacjami i nagle się okazuje, że to jest w zasadzie prawie centrum. Drodzy Państwo, czy kupować mieszkania z wielkiej płyty? Ja powiem tak, zastanówcie się. To niekoniecznie musi być zła inwestycja. Każdą inwestycję trzeba przemyśleć, ale ja bym przestrzegał przed takim myśleniem nigdy wielkiej płyty. Tak, po prostu warto policzyć. To dla wielkiej płyty ja się śmieję, że więcej jest dostępnych informacji, ile nas będzie kosztować właśnie utrzymanie, niż policzyć dla całkowicie nowych deweloperskich. I rzeczywiście to, o czym do tej pory rzadko myślałam, to kupując deweloperskie musimy często kupić miejsce garażowe, a w wielkiej płycie nie. Tak, ale teraz jeszcze jedna sprawa.
Wspomniałem o tej dyrektywie PPD. W Polsce nie ma nadal literowych klas energetycznych, a to się może na nas mocno odcisnąć. Nie wiemy, w którą, skoro nie ma tych klas, to nawet nie wiemy, jakie budynki w którą klasę trafią i wcale nie jest powiedziane, że budynki z wielkiej płyty trafią w tą akurat najgorszą klasę G. Raczej wątpię. Przynajmniej większość budynków remontowanych tam się nie znajdzie. Tak, ja myślę, że zdecydowanie te budynki, które były w jakikolwiek sposób ocieplane, one nie trafią do tej klasy G, bo to już jest dosyć sensowne. To, co mówiłam nawet, że nowe projekty, które zakładają właśnie poprawę o ileś tam 30%, to nie da się aż tak docieplić. No to myślę, że osoby, które zajmują się budownictwem, projektowaniem, to będą wiedziały też, że to są dobre, naprawdę nie są to złe budynki, nawet jeżeli chodzi o to ogrzewanie, a z drugiej strony no to, co wspominaliśmy czy o fotowoltaice, czy o jakichś takich nowych, też dofinansowanych źródłach energii, no to nam w tym momencie jeszcze podbija tą klasę, sposoby wyliczania i tak dalej. A rzeczywiście są zachęcane spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe w tej chwili, żeby instalować fotowoltaikę raczej na dachach, więc to szalone tam efektywności, liczby nie są duże w przeliczeniu na każde z mieszkań, ale to zawsze jest wsparcie w stosunku do na przykład sieci ciepła miejskiego, więc no moim zdaniem nie będą to aż tak odbiegające od standardów, natomiast tak, najstarsze kamienice, no na szczęście tutaj wszystkie rzeczy objęte opieką konserwatorską w dowolnej formie są wyłączone, więc no osiedla z wielkiej płyty są z reguły zaczynają być wpisywane jako chronione, ale założenia takie projektowe, więc nie konkretne budynki, tylko że nie dostawią Państwu za oknem od razu czegoś nowego, więc to też może być dosyć interesujące rozwiązanie. Właśnie, niedługo staną się zabytkami, chyba że definicja się zmieni. No i tutaj poruszyłaś ten temat kamienic, czyli ogólnie takich budynków no, różnie położonych, zabytkowych, mniej lub bardziej, starych, tych ceglanych, potężnych murów z wilgocią na parterach, w tych studniach i oficynach, koszmarne mieszkania. Kiedyś cenione, różnie to bywało. I prawda jest taka, że to one mogą mieć największy problem i tam cudów się nie da. Jak jest zrobić, jak jest nieocieplony budynek, to jego ogrzewanie będzie po prostu drogie i ludzie się nawet nie będą patrzyli na to, że jest klasa energetyczna zła, tylko ile mnie to naprawdę kosztuje ogrzewanie, a skoro te koszty w jakiś tam sposób dotykają również najemcę, no to będzie wiele osób nie chciało po prostu w takich miejscach mieszkać, bo to się też liczy, nie tylko dla właściciela, ale również dla tego, kto jest choćby czasowym najemcą. Każdy wybiera najemcę, powiedziałem, głównym kryterium dla najemcy to jest cena i czystość mieszkania, a nie tam jakiś styl budowy za bardzo. Proszę Państwa, będą kolejne audycje z Hanną, będzie audycja o fliperach i to jest ważne, bo prowadziła badania rynku fliperskiego i ich wpływu na ceny mieszkań i zaręczam, że to niekoniecznie jest tak, jak wszyscy myślą, albo myślą, że myślą, o mieszkaniach i seniorach, o możliwości zarabiania i wyjęcia w ogóle pieniędzy zamrożonych w waszym mieszkaniu, nawet jak nie jesteście seniorami jeszcze, to warto to zobaczyć, a może znacie jakiegoś seniora, któremu możecie pomóc te pieniądze wyjąć, zachęcić go. To się okaże, dlatego subskrybujcie ten kanał. Zachęcam również do wchodzenia na stronę symen24.pl, gdzie często te nasze audycje znajdujecie z jakimiś dodatkowymi wykresami, czy też większymi informacjami, takie, które się w filmie nie zmieściły. Dziękuję Wam i trzymajcie się, cześć.